Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo aktualny dla nas wszystkich temat. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co zrobiłbyś, gdyby nagle zabrakło prądu, wody, a twoje bezpieczeństwo było zagrożone? Żyjemy w niespokojnych czasach. Wojna na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, przewrót w Syrii. Wydarzenia, które jeszcze kilka lat temu wydawały się odległe, dziś stają się realne i mogą dotknąć każdego. Do tego dochodzą coraz częstsze katastrofy klimatyczne. Powodzie, susze, niszczące pożary, huragany i ekstremalne opady śniegu. Każde z tych zjawisk ma ogromny wpływ na życie milionów ludzi. W obliczu tak wielu zagrożeń warto być przygotowanym. Nie oznacza to paniki czy pesymizmu, ale odpowiedzialność za siebie i swoich bliskich. W sytuacji kryzysowej liczy się każda minuta, a wcześniejsze przygotowanie może uratować życie. W tym filmie opowiem Ci, jak krok po kroku przygotować się na sytuację kryzysową. Dowiesz się, jakie środki podjąć, co mieć zawsze pod ręką i jak zachować spokój w najtrudniejszych momentach. To ważne informacje dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania czy sytuacji życiowej. Dlatego zostań ze mną do końca. Zacznijmy od podstaw, czyli od zdefiniowania pojęcia kryzysu i wojny. Kryzys to nagłe zdarzenie zagrażające zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku, które wymaga natychmiastowej reakcji. Może mieć różny charakter, od katastrof naturalnych jak powodzie czy huragany, po awarie techniczne lub konflikty społeczne. Wojna natomiast to najbardziej ekstremalna forma kryzysu, która wiąże się z zorganizowanym konfliktem zbrojnym, niosącym za sobą zniszczenia materialne i psychiczne. Bez względu na rodzaj kryzysu, kluczowe jest wcześniejsze przygotowanie, które pomaga zminimalizować straty i zachować kontrolę w trudnych warunkach. W takich sytuacjach przemyślane decyzje, opracowany plan działania oraz przygotowanie praktyczne i emocjonalne są nieodzowne, by zwiększyć szanse na przetrwanie. Zrozumienie zagrożeń i właściwe planowanie stanowią fundament skutecznej odpowiedzi na kryzys. Mając opracowany plan, minimalizujesz ryzyko paniki i chaosu. Możesz zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, ograniczyć straty materialne oraz przyspieszyć proces powrotu do normalności po ustąpieniu zagrożenia. Plan powinien obejmować nie tylko przygotowanie fizyczne, ale także emocjonalne i logistyczne. Budowanie odporności na kryzysowe sytuacje zaczyna się od rozmów i edukacji na poziomie rodziny. Porozmawiaj z domownikami o potencjalnych zagrożeniach i sposobach radzenia sobie w trudnych chwilach. Wspólnie określcie najbezpieczniejsze miejsca w domu, takie jak piwnica czy inne miejsce oddalone od okien. Wyznaczcie miejsce zbiórki na wypadek rozdzielenia, sposoby komunikacji i listę działań w razie różnych scenariuszy. Dobrze jest również wcześniej dowiedzieć się, czy i gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy schron lub punkt ewakuacyjny. Przygotuj zapasy domowe, które pozwolą przetrwać minimum tydzień w przypadku wystąpienia przerw w dostępie do wody, jedzenia czy prądu. Dzięki takiemu przygotowaniu każdy będzie wiedział, co robić w sytuacji kryzysowej. W czasach kryzysu równie niebezpieczna jak samo zagrożenie może być dezinformacja. Nieuleganie emocjom i weryfikowanie informacji to kluczowe umiejętności. Zawsze sprawdzaj źródła wiadomości. Korzystaj z oficjalnych kanałów komunikacji, takich jak strony rządowe czy media publiczne. Pamiętaj, że plotki i niesprawdzone informacje mogą wprowadzić zamieszanie i utrudnić podejmowanie właściwych decyzji, dlatego zanim uznasz informację za wiarygodną, warto zadać sobie kilka pytań. Czy autor lub źródło informacji jest znane, rzetelne i czy informacja występuje co najmniej w 2 niezależnych od siebie i wiarygodnych źródłach? Czy informacja jest dostępna w ogólnopolskich mediach? Czy informacja może mieć wpływ na Twoje decyzje? Czy informacja występuje w oficjalnych kanałach komunikacji administracji państwowej lub struktur bezpieczeństwa państwa? Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa są ważnym źródłem informacji o zagrożeniach. W czasie sytuacji kryzysowej, w tym wojny, komunikacja telefoniczna może być ograniczona dlatego, aby być na bieżąco.
Korzystaj z radia, oczekując komunikatów służb, mediów oraz alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na wypadek braku dostaw energii elektrycznej warto wyposażyć się w radio, które działa również na baterie. Przygotuj również telefon na awaryjne sytuacje, to znaczy ogranicz korzystanie z internetu i aktywuj tryb energooszczędny. Ogranicz telefony do znajomych, przyjaciół i rodziny, ponieważ w tym czasie linie telefoniczne mogą być przeciążone, co może utrudnić pracę służb, w tym policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i może zadecydować o życiu i zdrowiu wielu ludzi. W razie potrzeby wykorzystuj komunikację SMS-ową. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami służb, zachowując spokój i rozwagę. Ważnym aspektem jest również ogłaszanie i odwoływanie alarmów oraz komunikatów ostrzegawczych przekazywanych za pomocą m.in. środków masowego przekazu, syren, dzwonków, megafonów oraz dzwonów kościelnych. Jak rozpoznać ogłaszanie alarmu za pomocą syreny i środków przekazu? Ogłoszenie alarmu za pomocą syreny to dźwięk modulowany trwający 3 minuty, a jego odwołanie to dźwięk ciągły trwający 3 minuty. Natomiast ogłoszenie alarmu za pośrednictwem rozgłośni odbywa się poprzez 3-krotną zapowiedź uwaga, uwaga, ogłaszam alarm, tu wskazanie rodzaju alarmu, dla wskazanie obszaru. A jego odwołanie poprzez 3-krotną zapowiedź uwaga, uwaga, odwołuję alarm, tu wskazanie rodzaju alarmu, dla wskazanie obszaru. Gdy usłyszysz sygnał przerwij pracę, wyłącz gaz i prąd, włącz radio na lokalną częstotliwość i stosuj się do zaleceń. Jeżeli to możliwe, śledź informacje na stronach rządowych. Po odwołaniu alarmu przewietrz pomieszczenie i uzupełnij zapasy środków do uszczelnienia drzwi i okien, by być gotowym na kolejne potencjalne zagrożenia. W sytuacji kryzysowej pamiętaj o bliskich, sąsiadach i osobach starszych. Pomóż im przygotować się na ewakuację, poinformuj o zagrożeniu i zaproponuj wspólne działania. Solidarność w trudnych chwilach zwiększa szanse przetrwania wszystkich osób zaangażowanych. Teraz przejdźmy do tego, co powinien zawierać przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny dla każdego domownika. Spakuj dokumenty, czyli dowód tożsamości, paszport, akt urodzenia, dowód ubezpieczenia, akt własności nieruchomości, wypisy księgi wieczystej, podstawowe informacje medyczne, akt ślubu, zaświadczenia o rentach, emeryturach i dochodach. Dokumenty przechowuj w nieprzemakalnym opakowaniu wraz z pendrive'em zawierającym zeskanowane kopie tych dokumentów, żywność i wodę na 2 dni, apteczkę zawierającą leki indywidualne, bandaże, plastry, opatrunki, gazy, plastry chemiczne, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, środki dezynfekujące, folię termiczną, pensetę, termometr, środki przeciwbiegunce, nudnościom i wymiotom. Ciepłe ubrania, w tym kurtkę przeciwdeszczową i odzież na zmianę, radio na baterię, latarkę, mydło, żel do dezynfekcji, rozmienioną gotówkę w niewielkich nominałach zabezpieczoną w opakowaniu nieprzemakalnym, np. woreczku strunowym. Dobrze też posiadać gotówkę w innej walucie na wypadek konieczności przemieszczania się do innego kraju. Inne niezbędne rzeczy, takie jak wielofunkcyjny scyzoryk, baterie, zapałki i zapalniczkę, gwizdek, maskę ochronną, aktualną mapę, GPS, busolę lub kompas, otwieracz do puszek, komplet sztućców, notes i ołówek, nóż, powerbank, śpiwór, worki na śmieci, butelkę filtrującą z nowym filtrem, opaski zaciskowe, sznurki, gumki. Przydatny też może okazać się mały łomik i kombinerki. Do plecaka dołącz kartkę z nazwiskiem i adresem. W związku z tym, że nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował dostępu do zestawu ewakuacyjnego, rozsądnie jest wyposażyć się w oddzielne zestawy dla domu, pracy i do samochodu. Upewnij się, że twoi bliscy wiedzą, gdzie znajduje się ich zestaw ewakuacyjny. Teraz omówmy kwestię schronienia i ewakuacji. Aby przygotować się do sytuacji kryzysowej, musisz wiedzieć, że dostęp do wody podczas kryzysu i wojny może być utrudniony. Zabezpiecz 14 litrów wody na każdego domownika. Taka ilość pozwoli na przetrwanie tygodnia bez dostępu do bieżącej wody. Awaryjne zapasy żywności należy przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
Unikaj gromadzenia produktów wymagających chłodzenia i obróbki cieplnej przy przygotowaniu. Zgromadź produkty z długą datą ważności, które można zjeść na zimno, takie jak batony, konserwy, dania gotowe np. bigos, klopsy czy fasolka, suche pieczywo. Podczas zagrożenia najważniejsze jest znalezienie bezpiecznego miejsca. Może to być piwnica lub solidna konstrukcja z dala od okien. Jeśli musisz się ewakuować, przebierz się w ubranie zapewniające ochronę. Pamiętaj o kurtce, butach z grubą podeszwą i czapce. Załóż spodnie, bojówki i ubieraj się na cebulkę. Unikaj kolorów brązowych, zielonych oraz plecaków moro, ponieważ możesz zostać uznany za żołnierza. Zabierz przygotowany plecak ratunkowy, a jeżeli go nie posiadasz, zbierz w jedno miejsce wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. O ile to możliwe przed opuszczeniem domu, odłącz urządzenia elektryczne, zamknij zawory gazu i wody oraz zabezpiecz drzwi i okna. Poza tym, jeżeli to możliwe, utrzymuj prewencyjnie w garażu kanister wypełniony paliwem. Może przydać się w sytuacji konieczności nagłego wyjazdu. Jeśli nie masz możliwości zgromadzenia zapasów, a podejrzewasz, że niebawem będziesz musiał się ewakuować, zatankuj samochód do pełna na najbliższej stacji oraz upewnij się, że masz koło zapasowe i wiesz, jak je wymienić. Jeśli spóźnisz się na zorganizowany przez służby transport, z miejsca ewakuacji idź pieszo, a jeśli zdecydujesz się na samodzielną ewakuację, podróżuj z rodziną jednym pojazdem i unikaj zatłoczonych dróg. W czasie ewakuacji należy wykonywać polecenia służb kierujących ewakuacją, w tym korzystać z zalecanych przez służby tras, ponieważ inne drogi mogą być zablokowane. Należy również zachować ostrożność podczas jazdy po mostach, wiaduktach i nie zatrzymywać się pod przewodami wysokiego napięcia oraz unikać dróg nieznanych oraz tych ze szczególnie ważnymi obiektami takimi jak obiekty wojskowe lub obiekty tzw. infrastruktury krytycznej. Ponadto uważaj, z kim rozmawiasz. W czasie kryzysu należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z obcymi. Nie udzielaj informacji o swojej sytuacji ani zasobach. W razie wątpliwości co do intencji rozmówcy zgłoś sprawę odpowiednim służbom. Przejdźmy teraz do tego, co zrobić, gdy słyszysz strzały. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich bliskich, warto zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Staraj się już teraz wyrabiać w sobie nawyk zapamiętywania układów pomieszczeń i możliwych dróg ewakuacji w budynkach, do których wchodzisz. To pomaga sprawnie opuścić miejsce zagrożenia lub schronić się, gdy opuszczenie takiego miejsca nie jest możliwe. Jeśli usłyszysz strzały z broni palnej, najważniejsze jest usunięcie się z linii strzału. Jeśli to możliwe, uciekaj jak najdalej i poinformuj innych o lokalizacji osoby, która jest napastnikiem. Unikaj kontaktu z uzbrojonymi ludźmi. Jeżeli nie masz możliwości ucieczki, ukryj się. Wykorzystaj ukształtowanie terenu i dostępne przeszkody takie jak mur, samochód, solidną konstrukcję. Wycisz telefon, zamknij i zabarykaduj drzwi, opuść rolety i wyłącz światło. Zachowaj spokój, unikaj ukryć grupowych, ponieważ kilka osób razem zwiększa ryzyko powstania dodatkowego hałasu. Gdy sytuacja się uspokoi, postaraj się ostrożnie oddalić od miejsca zagrożenia lub poszukać bezpieczniejszego schronienia. Gdy nie możesz uciec ani się schronić, walcz. Brak działania może zadecydować o twoim życiu, ale też życiu innych zagrożonych osób. A co zrobić podczas wybuchu? W razie wybuchu padnij na ziemię, zakrywając głowę rękoma. Po ustaniu eksplozji poszukaj bezpiecznego miejsca i sprawdź, czy nie ma zagrożenia wtórnego, np. kolejnych wybuchów. Pomóż innym w ewakuacji w bezpieczne miejsce. Nie korzystaj z wind i kieruj się do wyjścia ewakuacyjnego. Skupmy się teraz na zagadnieniu, jak zachować się w razie ataku bronią chemiczną, biologiczną lub jądrową. W przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi, jak najszybciej opuść skażony obszar, poruszając się w odwrotnym kierunku niż wiatr. Unikaj ich wdychania i dotykania. Jeśli to możliwe, użyj maski ochronnej. Po powrocie ze skażonego terenu
Weź prysznic i przebierz się w czyste ubrania. Brudne ubrania zapakuj do plastikowego worka i wynieś poza miejsce, w którym się znajdujesz. Jeżeli przebywasz w budynku, uszczelnij okna, drzwi i wywietrzniki, wyłącz klimatyzację i wentylację i bez ważnego powodu nie wychodź na zewnątrz. Jeśli posiadasz wiedzę lub przypuszczasz, że doszło do skażenia biologicznego, jak najszybciej opuść skażony obszar. Ryzyko związane z substancjami biologicznymi obejmuje infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze, dlatego chroń skórę i drogi oddechowe. Jeśli to możliwe, użyj maski ochronnej. Dbaj o higienę i dezynfekuj ręce. Unikaj kontaktu z potencjalnie skażonymi powierzchniami. Podobnie jak przy skażeniu chemicznym, weź prysznic i przebierz się w czyste ubrania, a te, które miałeś na sobie wcześniej, zapakuj do plastikowego worka i wynieś poza miejsce schronienia. Uszczelnij okna, drzwi i wywietrzniki w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, a także wyłącz klimatyzację i wentylację i nie wychodź na zewnątrz bez ważnego powodu. Przejdźmy teraz do substancji radiologicznych i jądrowych. Szczególnie niebezpieczne jest tu wdychanie skażonego powietrza lub połknięcie napromieniowanej żywności. Aby zmniejszyć ryzyko napromieniowania, warto ukryć się w piwnicy, schronie, parkingu podziemnym, metrze lub pomieszczeniu z możliwie grubymi ścianami. Odsuń się od ścian zewnętrznych. Po powrocie ze skażonego terenu weź prysznic i przebierz się w czyste ubrania. Brudne ubrania zapakuj do plastikowego worka i wynieś poza miejsce przebywania. Nie spożywaj niczego, co mogło zostać napromieniowane. Pozostań w budynku, zamykając drzwi i okna przez co najmniej 24 godziny, chyba że służby udzielą innych instrukcji. Zabezpiecz wywietrzniki, wyłącz klimatyzację i wentylację. Z telefonu korzystaj tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a także stosuj się do komunikatów służb oraz mediów. Choć to niełatwe w takiej sytuacji, staraj się zapanować nad emocjami i nie panikować, ograniczając tym samym niepotrzebne zużycie powietrza w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz. W sytuacji kryzysowej dostęp do elektryczności może być ograniczony przez długi czas, dlatego dobrze zawczasu przygotować się na taką sytuację. Jeżeli masz miejsce do przechowywania, np. garaż lub piwnicę, zaopatrz się w agregat prądotwórczy oraz rezerwę paliwa zapewniającą długi dostęp do prądu. Niezwykle przydatnymi urządzeniami w przypadku braku dostaw prądu są naładowany powerbank i ładowarka samochodowa. Zadbaj również o zapas baterii oraz nie zapomnij o posiadaniu w domu radia na baterie i latarek. Posiadaj w domu świece, zapałki lub zapalniczkę, apteczkę oraz zapasy jedzenia, które nie wymagają prądu do przygotowania. Grill ogrodowy może pomóc w przygotowaniu potraw i służyć jako awaryjne palenisko. Aby twój telefon działał dłużej, uruchom tryb energooszczędny, wyłącz Wi-Fi i dane komórkowe. Posiadaj również odpowiednią ilość gotówki, ponieważ przy braku dostaw prądu bankomaty, jak i terminale płatnicze mogą nie działać. A teraz omówmy, jak się zachowywać i co robić w sytuacji zajęcia terenu przez żołnierzy obcych wojsk. Przez obce wojska mam na myśli wojska innego kraju, który nie jest krajem sojuszniczym. Przede wszystkim zachowaj spokój. Nie zbliżaj się do obcych samochodów, nie przyglądaj się sprzętowi wojskowemu ani nie rób zdjęć. Poprzez takie zachowanie możesz zostać uznany za szpiega. Poza tym, jeżeli widzisz na swojej drodze żołnierzy, zmień kierunek i wybierz alternatywną drogę, aby nie narażać się na niepotrzebny kontakt. W sytuacji kontaktu osobistego z obcymi żołnierzami nie trzymaj rąk w kieszeni, ani nie wykonuj gwałtownych ruchów. Nie odwracaj wzroku. Stój nieruchomo i postępuj zgodnie z poleceniami. Nie kłóć się z osobami uzbrojonymi, aby nie doprowadzać do eskalacji zagrożenia. W sytuacji okupacji obszaru, na którym się znajdujesz, korzystaj ze zgromadzonej wcześniej żywności lub żywności rozdawanej w ramach pomocy humanitarnej. Zaopatrz się w wodę. Napełnij butelki, garnki, a nawet wannę. Jeśli to możliwe, zabezpiecz wodę ze studni. Po zmierzchu nie wychodź bez ważnej potrzeby, ponieważ takie zachowanie może zostać uznane za zwiat lub szpiegostwo. Zakładaj ubrania w kolorach niekojarzonych z wojskowością bez naszywek, symboli i emblematów. Zadbaj o to,
aby nie być samemu, ponieważ razem jest raźniej i w kilka osób zapewnicie sobie większą szansę na obronę. Gdybyś znalazł się w sytuacji zakładniczej, najważniejsze jest zachowanie spokoju. Nie próbuj samemu nawiązywać rozmowy. W przypadku, gdy już do niej dojdzie, odpowiadaj uprzejmie. Nie kłóć się, nie błagaj, nie tłumacz, nie usprawiedliwiaj. Nie odwracaj się plecami do napastników i utrzymuj kontakt wzrokowy. Postępuj zgodnie z poleceniami napastnika. Jedz to, co dostaniesz do jedzenia, nawet jeśli nie masz ochoty. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Odpoczywaj i dużo śpij. Czekaj na pomoc. Uciekaj dopiero wtedy, gdy jesteś pewien, że ci się uda. W czasie sytuacji kryzysowej znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy może uratować życie. W razie potrzeby oceń sytuację, udziel wsparcia zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wezwij pomoc. Miej zawsze pod ręką listę kluczowych numerów alarmowych, w tym 112 lokalnej policji i służb ratunkowych, by szybko wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia. Przygotowanie to klucz do przetrwania. Nie musisz panikować, ale warto podjąć kroki, które zapewnią bezpieczeństwo tobie i twoim bliskim. Pamiętaj, w sytuacji kryzysowej spokój, wiedza i gotowość to twoi najwięksi sprzymierzeńcy. Jeśli te wskazówki były dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienie o nowych filmach. Na ekranie końcowym i w opisie znajdziesz linki do innych materiałów, które mogą cię zainteresować. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku, której adres znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję za twój czas i do zobaczenia w następnym odcinku.